Większość roślin akwariowych w Europie pochodzi z genetycznej linii zapoczątkowanej w małej duńskiej szklarni, gdzie ponad pół wieku temu porzucono tradycyjne metody uprawy podwodnej na rzecz rewolucji, która na zawsze wyeliminowała plagi ślimaków i uciążliwych glonów z nowo założonych zbiorników. Te unikalne, nadesłane prosto z Norymbergi materiały wideo z targów Interzoo 2026 pokazują, jak ta skandynawska tradycja ewoluowała w absolutne dzieło sztuki inżynierii biologicznej. Pozwólcie, że zanim przejdziemy do technicznych szczegółów ich najnowszych systemów nawożenia i podłoży, rzućmy okiem na te hipnotyzujące aranżacje, bo to, co tam pokazano, dosłownie zapiera dech w piersi. Powtarzam to przy okazji każdych targów Interzoo. Według mnie to najpiękniejsze stoisko całej imprezy. Co nowego pokazali na tych targach? Wszystko w tym filmie za chwilę zobaczycie. Partnerzy kanału. Firma Hobby. Wyłączny dystrybutor marki Sera i Fluval. Plantika. Największy sklep internetowy z akwarystyką i oczkiem wodnym. Ponad 10 000 produktów. W 1970 roku Holga Windelow założył firmę Tropika w swoim domowym, piwniczym laboratorium. Kierowany czystą pasją do botaniki wodnej, która w tamtych czasach opierała się głównie na roślinach pozyskiwanych z natury, często zanieczyszczonych i pełnych pasożytów. Przełomem okazało się zrozumienie biologii roślin błotnych, ponieważ większość gatunków, które sadzimy w naszych zbiornikach, w swoim naturalnym środowisku przez większość życia żyje na powierzchni wody w formie emersyjnej. Duńczycy jako pierwsi ustandaryzowali masową produkcję szklarniową, gdzie panuje 100% wilgotność powietrza, a rośliny mają nieograniczony dostęp do atmosferycznego dwutlenku węgla i światła słonecznego. Taki sposób uprawy sprawia, że rośliny rozwijają potężny, zdrowy system korzeniowy oraz grube liście, będące jednocześnie całkowicie wolne od glonów czy zarodników sinic, które nie potrafią przetrwać poza środowiskiem wodnym. Gdy taka roślina trafi do docelowego akwarium, przechodzi proces adaptacji. Rzucając liście szklarniowe i wykorzystując delikatne formy podwodne przystosowane do pobierania składników odżywczych bezpośrednio z toni wodnych. Kolejnym kamieniem milowym w historii marki było wprowadzenie sterylnych kultur tkankowych roślin zwanych na rynku jako rośliny in vitro. Ta laboratoryjna metoda polega na pobraniu mikroskopijnego fragmentu tkanki twórczej rośliny, tak zwanego merystemu, i umieszczeniu go w hermetycznym kubku na pożywce agarowej, bogatej w witaminy, sole mineralne i naturalne hormony wzrostu. To był przełom na rynku roślin akwariowych. Dla przeciętnego akwarysty oznacza to absolutne bezpieczeństwo biologiczne, ponieważ zamknięte środowisko gwarantuje brak wypławków, pijawek, zarodników grzybów czy jaj ślimaków. No i oczywiście całość też jest wolna od glonów. Rośliny in vitro znajdują się w fazie młodocianej, co oznacza, że ich komórki posiadają gigantyczny potencjał podziału i adaptacji, przez co po posadzeniu w podłożu aktywnym znacznie szybciej budują zwarty dywan. Oczywiście w pierwszych 2 tygodniach najlepiej zapewnić im duże stężenia dwutlenku węgla i częste podmiany wody, eliminując tym samym hormony stresu wydzielane przez rośliny zmieniające środowisko życia. Przenosząc się bezpośrednio na stoisko firmy Tropika podczas tegorocznych targów Interzoo 2026, od razu widać charakterystyczny dla tego producenta minimalistyczną skandynawską architekturę.
Przesłane materiały wideo ujawniają przemyślaną strefę ekspozycyjną, gdzie centralnym punktem stała się ściana systemu wsparcia roślin. Krótko mówiąc, po naszemu nawozów. Możemy tam dokładnie zaobserwować flagowe nawozy w płynie, których formuła została zoptymalizowana pod kątem współczesnych mocy systemów oświetleniowych LED. Są tutaj dwie podstawowe linie nawozowe. Wersja w żółtej butelce, czyli nawożenie typu premium, zawiera w swoim składzie wyłącznie żelazo, mangan oraz komplet niezbędnych mikroelementów, co czyni ją idealnym wyborem do akwariów z dużą obsadą ryb. W takich ekosystemach azot i fosfor są stale dostarczane w postaci produktów przemiany materii oraz resztek pokarmu. Według producenta dodawanie ich w płynie doprowadziłoby do drastycznego zachwiania stosunku Redfielda i masowego ataku glonów. Z kolei wersja w zielonej butelce, czyli Specialized, zawiera dodatkowe makroelementy w postaci azotu i fosforu, co jest niezbędne w mocno oświetlonych zbiornikach typu Iwagumi czy w klasycznych zbiornikach holenderskich. Tutaj biomasa roślin jest tak ogromna, że bez zewnętrznego zasilania w makroelementy rośliny szybko by weszły w stan chlorozy, objawiającej się żółknięciem i odpadaniem dolnych liści. Kolejnym kluczowym elementem na Interzoo była prezentacja działania podłoża aktywnego Tropica Aquarium Soil. Tego typu podłoża działają na zasadzie kationowej wymiany jonowej, aktywnie wyciągając z wody jony wapnia oraz magnezu. A to powoduje kontrolowany spadek twardości węglanowej i stabilizację odczynu pH na poziomie około 6,5. Dla przypomnienia, taki kwaśny i miękki profil wody jest naturalnym środowiskiem dla większości roślin tropikalnych oraz ryb z dorzecza Amazonki. Wielokrotnie na moim kanale opowiadałem Wam o tym podłożu, które często w moich zbiornikach stosuję. Oczywiście prawdziwym sercem stoiska, przyciągającym tłumy profesjonalistów i amatorów z całego świata, były jednak gotowe, tętniące życiem akwaria pokazowe, które zaprezentowały absolutny szczyt współczesnego aquascapingu. Jak zwykle te żywe dzieła sztuki zostały zaprojektowane i wykonane przez elitę światowego aquascapingu oraz oficjalnych ambasadorów marki. Materiały wideo szczegółowo pokazują potężne zbiorniki w stylu Nature Aquarium o różnej tematyce. Aby osiągnąć tak spektakularny efekt gęstwiny bez śladów świeżego sadzenia, aquascaperzy użyli zaawansowanych technik montażu roślin epifitycznych, takich jak mikrozoria, mchy oraz niezwykle popularne bucefulandry. Rośliny te nie były sadzone oczywiście w podłożu, to oczywiste, lecz precyzyjnie mocowane do rozbudowanych struktur z korzeni i skał za pomocą specjalistycznych klejów cyjanoakrylowych oraz niewidocznych biodegradowalnych nitek. Pozwoliło to na uzyskanie natychmiastowej gęstości i naturalnego wyglądu, imitującego dziki, nietknięty ludzką ręką biotop. W nadesłanych kadrach widać również mistrzowskie opanowanie kontrastem barwnym, będącym mocnym trendem w aranżacjach akwariów na Interzoo 2026. Ale oczywiście zielone, pełne gracji aranżacje też na tych targach się znalazły. Dzięki za dziś i zapraszam na kolejny odcinek, który jak zwykle w sobotę punkt 12. Do usłyszenia.